No dobra, to przejdźmy do kolejnego. Kolejny, którego będziemy omawiać, to są, no z braku nazwy ja je nazywam czarne chmury bądź kolorowe chmury. Są to dwa byty, które w życiu widziałem tak z 5 razy łącznie. I jak one wyglądają? No, przede wszystkim zdają się być dwa z zupełnie innego spektrum. Czarny, o dziwo, nie wiem czemu, czy to przypadek kolorystyczny, ale ten ciemny czarny jest po prostu negatywny, bardzo negatywny. Gdzie ten kolorowo-przezroczysty jest bardziej albo pozytywny, albo neutralny. Tak bym to chyba najlepiej mógł określić. No i gdybym miał je opisać, to znów stajemy na takim dość niebezpiecznym polu, bo jest to dość trudne. W przypadku tego czarnego to on jest troszeczkę jak chmura, jak czarna chmura dymu. Trochę czarna, trochę siwa, aczkolwiek kiedy się mu przyjrzysz, to on się tak dziwnie przenika sam przez siebie i ma się wrażenie, że jest być może zrobiony z takich nitek półprzezroczystych. I dokładnie to samo, o wiele bardziej wyraźnie widać w przypadku tego kolorowego, bo ten kolorowy jakby czymś emanował i on jest zazwyczaj półprzezroczysty, a nawet bym powiedział, że dość mocno przezroczysty, a w jego centrum widać takie przenikające się przez siebie coś jak nici, które również emanują różnymi kolorami, czerwonym, zielonym, niebieskim i innymi. Jednak nie są to takie mocne kolory, jakieś rażące, tylko takie w granicach półprzezroczystości. No, trudno jest opisać coś takiego, naprawdę. No i kiedy te byty występują wedle źródeł i z personalnego doświadczenia? No, między innymi znowu jest to związane z jakimiś silnymi emocjami. Wydaje mi się, że czarne chmury to nic innego jak dobrze już nakarmiony, dobrze już najedzony negatywnymi emocjami taki wcześniejszy pająk astralny, czy też larwa astralna. Wybaczcie mi te nazwy, ale to z braku po prostu innych punktów odniesienia, tak to nazywam. No i te istoty również wywołują złe rzeczy i emanują złymi rzeczami. Znowu wraca to do tego samego punktu odniesienia, czyli wywołanie terroru i karmienie się negatywną reakcją danej osoby. Z tym, że te są o wiele silniejsze, zdaje się, że mają już większą moc sprawczą, mogą większy terror wywołać i bardziej na ciebie wpłynąć. W przypadku tych pozytywnych, czyli tych kolorowych chmur, no ja je widziałem jakieś 2-3 razy tuż po przebudzeniu się przed sobą. I zawsze temu towarzyszył albo sen, który był świadomym snem, czyli lucid dream, gdzieś, gdzie się uświadomiłem i coś ważnego musiałem, powiedzmy, zobaczyć czy zrozumieć. Lub w snach, które pomimo, że nie były lucid dream, nie były świadomymi snami, to były snami takimi, no właśnie, bardzo przesiąkniętymi przekazem, o może tak bym to nazwał. Nie chcę powiedzieć, że pozytywnymi, bo to nie chodzi tylko o pozytywne emocje. Nie chodzi o to, że nagle jesteś, nie wiem, szczęśliwy, uśmiechnięty, w skowronkach, ekstatyczny. No nie każdy ten sen taki był, ale na pewno każdy ze snów wyraźnie wydawał się bardziej nacechowany takim, był bardziej, jakie to słowo, no, po angielsku to jest enhanced, po polsku nasycony, był bardziej tak jakby nasycony wszystkim kolorami, wszystkimi emocjami i tak dalej. I to wszystko miało jakiś istotny przekaz dla mojego życia, dla zrozumienia pewnych rzeczy, jakichś wewnętrznych procesów. Także tak mniej więcej postrzegam te dwa byty. I teraz przytoczę przeróżne źródła, od medycznych po zaskoczę, bo nawet chrześcijańskie. Oczywiście też pojawi się okultyzm i inne źródła. Także posłuchajcie, co o tych istotach piszą inni, bo one występowały i to niejednokrotnie. Zapraszam na odsłuch. Z źródeł okultystycznych Dion Fortune, Psychic Self-Defense,
mamy taki cytat. Osoby wrażliwe często postrzegają te kształty jako chmury lub plamy czerni. Żywią się one strachem, nienawiścią lub pożądaniem i roztaczają atmosferę ucisku. Z kolei Franz Bardon w Initiation into Hermetics, czyli inicjacja do hermetyzmu, Brandon pisze o larwach astralnych i pisze w taki sposób. Jeśli larwy te będą odpowiednio długo odżywiane, mogą przybrać postać chmuropodobnych cieni, przyczepiając się do aury osobnika i wywołując depresję lub przerażenie. No i jeszcze jedną osobę przytoczymy z kategorii teozofii, czyli Blawacką i Leadbeatera, którzy wspominają o tak zwanych elementals i thought forms, czyli elementalistach? Nie wiem, jak to właściwie przetłumaczyć. A thought forms to są myślokształty. No i opisują je tak. Niejasne, obłoczne kształty, ciemne, amorficzne, dryfujące w astralnym świetle, żywiące się niższymi namiętnościami człowieka. Także jak widać, zjawisko jest mega powszechne, zarówno pająków i larw astralnych, jak i czegoś, co powstaje później w rezultacie tych właśnie jakby ciemnych chmur. Z braku lepszego opisu takie po prostu nazywam. Ale zjawisko zdaje się być znane i obserwowalne przez więcej niż jedną osobę. I jak tu było wspomniane, również ktoś doszedł chyba do tego wniosku, co i u mnie w głowie huczał, że te istoty, gdy wystarczająco się posilą, nakarmią, to niemal ewoluują, zmieniają się w jakiś, rosną, tak to nazwijmy, rosną w inne, większe, bardziej złowrogie stworzenie. Spójrzmy jeszcze na to z perspektywy religii, chrześcijaństwa i islamu, bo na przykład w islamie mamy tak zwane dżiny i niektóre relacje sufickie i ludowe mówią o dżinach objawiających się jako czarne dymy, chmury, mgły, czyli znów odnośnik do tego samego zjawiska. Zresztą samo słowo dżin bywa powiązane z korzeniem ukrywać, niewidzialny, lecz często opisywany jako dymny byt. Z kolei w chrześcijaństwie, na przykład w żywocie ojców pustyni, mamy opis taki, że demony zebrały się jak czarny dym, wywołując opresję w celi pustelnika. Czyli znów mamy odnośnik do tego dziwnego czarnego dymu. Zjawisko, jak mówię, jest mega powszechne w przeróżnych źródłach. Tu na przykład posłuchajmy od egzorcystów, na przykład Gabriel Amorth, to były główny egzorcysta diecezji rzymskiej, autor m.in. Wyznania egzorcysty. I on mówi coś takiego. W czasie egzorcyzmów zdarzało się, że obecni widzieli coś jak czarny dym unoszący się z nad osoby. Nie był to dym fizyczny, ale miał swoją wyraźną obecność. Był to znak, że złe duchy opuszczają człowieka. Teraz kolejny, Malachi Martin, jezuita, autor Hostage to the Devil. Książki, która dokumentowała 5 przypadków egzorcyzmów i pisze on coś takiego. Świadkowie twierdzili, że z ust opętanej wydobył się kłąb czarnego dymu, który unosił się chwilę i zniknął. Nie był to efekt teatralny, nikt nie palił, nie było świec. To zdarzenie zostało opisane przez kilku obecnych jako moment uwolnienia. I jeszcze ostatnie. Jest to chyba gdzieś z dialogów parafraza z tłumaczenia włoskiego świętej Katarzyny z Sieny. I idzie to tak. Szatan przedstawia się duszy pod postacią chmury mroku, która zstępuje na umysł i napełnia go zamieszaniem, trwogą i niepokojem. Tutaj troszeczkę lekko powiązanych cytatów z dziedziny buddyzmu odnośnie czarnej chmury. I pierwszy idzie tak. Czasem podczas medytacji pojawia się ciemność, jakby chmura lub dym, przesłaniająca umysł. U niektórych budzi to lęk lub wątpliwość.
Jest to jednak tylko zjawisko mentalne, tak zwana nimita, a nie przeszkoda rzeczywista. A tutaj tak ogólnie o tych chmurach, ale również nie tylko ciemnych, być może o tych kolorowych. Z powodu nieczystości umysłu pojawiają się widma, kształty ciemności i światła, które nie mają natury własnej. Głupcy uznają je za istoty zewnętrzne. W źródłach z kolei na przykład szamanizmu i psychoaktywnych substancji, no to mamy na przykład u szamanów w Amazonii, czyli ayahuasca, DMT. To w relacjach uczestników często pojawia się czarna chmura albo dymna masa. Czasem czarne robaki, dymki wychodzące na przykład z ciała. I szamani tłumaczą to jako energetyczne pasożyty lub ciężkie duchy. W Shipobi Yoshin można znaleźć tego opis. Pablo Amaringo, na przykład malarz i były ayahuasquero, czyli podejrzewam, że albo szaman prowadzący ayahuaskowe rytuały, albo osoba, która sama wielokrotnie ayahuaskę zażywała. No to on na przykład malował takie czarne obłoki jako złe duchy atakujące uczestnika tej całej ceremonii. W przypadku psylocybiny też użytkownicy często opisują czarne kłęby, na przykład w kącie pokoju, które, jak to mówią, ich obserwują i duszą atmosferę. Powodują takie wspólne odczucie grozy, zagrożenia, terroru. Inne odniesienia to DMT i ayahuasca na przykład. To już o tym wspominałem, to przepraszam. Miałem na myśli hipnagogi, tak? Czyli już tak bardziej z medycznego punktu widzenia. Nawet osoby, które nie zażywały żadnych substancji, zdarza im się widzieć czarny dym w rogu pokoju, na przykład zaraz po wybudzeniu się. I to jest raportowane przez osoby, które nie brały po prostu używek, więc to nie jest tak, że to jest wywołane koniecznie jakąś substancją, tak? No dobrze, a co mamy na temat tych kolorowych, że tak powiem, istot? Czy mamy jakieś opisy? No mamy i to bardzo interesujące opisy. Najpierw się odniesiemy do może okultyzmu i teozofii i cytatów różnych ludzi powiązanych z tą dziedziną. Dla przykładu mamy właśnie Franz Bardon, znowu z inicjacji do hermetyzmu, i on opisuje je w taki sposób. Na planie astralnym istnieją byty czystej myśli lub energii, często przyjmujące włóknistą, mieniącą się formę, zabarwioną zgodnie z dominującą wibracją, łagodną i dostrzegalną dla osób o wyćwiczonej świadomości. Z kolei dalej mamy na przykład Dion Fortune w The Sea Priestess i Psychic Self-Defense. On również wspomina o tych thought forms, czyli myślokształtach, i on opisuje je mniej więcej w taki sposób. Formy te mogą składać się ze skomplikowanych włókien, lśniących i półprzezroczystych, a podczas gdy niektóre są ciemne i pasożytnicze, inne emanują jasnością, kolorem i łagodnym wpływem, często tworząc się spontanicznie wokół pozytywnego umysłu. No i jeszcze jako ostatniego mamy Leadbeater, który opisuje te istoty w taki sposób. Na wyższych planach astralnych istnieją formy światła, które są włókniste, półprzezroczyste, barwione w zależności od ucieleśnianej energii myśli i mają całkowicie łagodny wpływ. Powiem wam szczerze, że kiedy natrafiłem na te opisy, to mnie trochę z butów wyrwało, ponieważ ja naprawdę miałem problem z opisaniem tego, co widziałem. Starałem się to opisać najlepiej, jak umiałem. A kiedy zacząłem czytać te różne cytaty z różnych źródeł, gdzie oni to opisują praktycznie słowo w słowo, nawet używając podobnych odniesień, takie jak półprzezroczyste, włókniste czy z nici, że po prostu zupełnie tak samo opisują te istoty jak
to, co widziałem sam. Innymi słowy, no troszeczkę było to dla mnie szokujące, że to zjawisko jest tak powszechne i że są na ten temat tak wyraźne i konkretne opisy odnoszące się do tego. No, dość zatrważające. Zwłaszcza, że występuje to w tak wielu przeróżnych źródłach. Teraz na przykład spójrzmy na szamanizm i psychoaktywne substancje znowu. W relacjach osób pod wpływem ayahuaski czy psylocybiny często pojawiają się byty nitkowate, pulsujące, kolorowe i nie są one wrogie, lecz raczej są albo przewodnikami, albo nośnikami informacji. Pablo Amaringo na przykład i inni malarze ayahuaski opisują podobne istoty. Momencik. Idzie to mniej więcej tak. Włókniste, lśniące byty, często zielone, niebieskie, czerwone, wijące się i pulsujące, pojawiające się podczas podróży z pozytywnymi lub uzdrawiającymi intencjami. No, zaskakujące jest po prostu, jak bardzo to się pokrywa z moim prywatnym doświadczeniem. No, już teraz nie takim prywatnym, bo wystawiłem je na światło dzienne dla Was, słuchaczy. No i teraz zobaczmy na chrześcijańskie źródła. Nie są one aż tak jawnie bezpośrednie, aczkolwiek można je przełożyć mniej więcej na to, z czym mamy do czynienia. Na tą, powiedzmy, kolorową chmurę. I na pierwszy strzał idzie święta Teresa z Awili, która to w Księdze Życia opisuje coś takiego. Zdarzało się, że gdy trwałam na modlitwie, pokój wypełniał się światłem, jakby subtelną mgłą jaśniejącą od wewnątrz, której źródła nie potrafiłam wskazać. Następny jest troszkę ciekawszy, bo dość specyficznych słów używa. Jest on od świętej Hildegardy z Bingen, wizje z Skivias, chyba tak się to wymawia. No i idzie to tak. I ujrzałam światło żywe, o barwach drogocennych kamieni, które objęło całą przestrzeń i promieniowało jak mgła poranna w słońcu. I w tym świetle rozbrzmiał głos z nieba. Także to, co Hildegarda z Bingen napisała, już jest takie bliższe temu, bo mamy żywe światło, barwy drogocennych kamieni, czyli różnokolorowe, prawdopodobnie można by powiedzieć żółte, niebieskie, czerwone, zielone i tak dalej. No i również wspomina, że to promieniowało jak mgła poranna w słońcu, czyli takie, no właśnie takie promienienie, takie troszeczkę jak gorąc na pustyni, takie nietypowe zjawisko. I ostatni, być może troszkę naciągany, aczkolwiek też mnie zainteresował, bo mamy sytuację w Biblii, gdzie Bóg przemawia z obłoku. I tutaj mamy cytat z Ewangelii Mateusza. I oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie i Jego słuchajcie. Oczywiście tutaj mowa o Jezusie Chrystusie. Teraz spójrzmy jeszcze w nurcie buddyzmu na potencjalne odniesienia do, no powiedzmy, tej kolorowej chmury lub czegoś podobnego. I idzie tutaj na przykład to tak. Pojawiają się przed tobą światła różnokolorowe, przejrzyste jak tęcza, pulsujące i promieniujące. Nie bój się ich. Są to przejawy własnego umysłu, przejawienia mądrości Buddów. W chwili rozpoznania pierwotnego stanu wszystko jawi się jako świetliste, jak tęcza w niebie, bez substancji, lecz promienne. Kto uznaje je za byty, błądzi. Kto rozpoznaje ich naturę, wyzwala się.